Cześć! Przyszedł do mnie kolejny radiotelefon, dlatego chcę go Wam dzisiaj pokazać. Jest to radiotelefon ręczny. Zobaczymy, co ma w środku, dosłownie co ma w środku. Zwrócimy uwagę na jego parametry, na to, co daje nam producent, no i co ten radiotelefon umożliwia. A na koniec porozmawiamy sobie też, dla kogo to radio według mnie jest. Dlatego zostańcie ze mną. Teraz zapraszam na króciuteńki unboxing. Tylko pokażę Wam, ponieważ jest jeden element, który to radio wyróżnia na tle konkurencji, pewnym ciekawym szczegółem wyposażenia. Dlatego zobaczymy, co ma w środku, a potem porozmawiamy o jego parametrach. Radio DT GC5. To jest to, co widzicie z zewnątrz, czyli karton z opisem, z modelem radia, a w środeczku jest instrukcja obsługi. No nie, ona jest w kilku językach. Myślałem, że jest tak gruba po prostu, bo jest tam tyle funkcji, ale po prostu jest w wielu językach. Dostajemy radio. Razem z baterią. Od razu ją sobie wrzucę. A powyciągam na razie wpierw. Antenka. Ładowarka. Zestaw słuchawkowy, taki prosty, smyczka, klipsik. O, już myślałem, że posiałem gdzieś śrubki, a tu wyjątkowo śrubki są wkręcone już do radia. Dobra. No i co? Co mogę powiedzieć o tym? Nic nie powiem o tym też. Klips jest plastikowy z metalową sprężynką i metalowym mocowaniem. To jest plus, że nie jest plastikowe całkowicie. To jest duży plus. To na bok. Antenka jest giętka. Też zmierzymy sobie antenkę, jak ona się spisuje pod kątem strojenia. No i bateryjka. Bateryjka jest o napięciu 7,4 i 1800 mAh. To jest standardowa pojemność, taka sama jak w bardzo wielu radiach, więc tutaj nie jest to zdziwieniem. Zdziwieniem jest to, że bateria jest montowana, a nie ma żadnej uszczelki, ale bateria jest montowana. Bateria jest montowana na śrubę. Więc potrzebujemy do kompletu śrubokręt, żeby skręcić baterię. No albo monetę, nie? No to tam akurat ma tą średnicę, że można sobie to zrobić monetą. Dlaczego na śrubę? Czy to ma na celu takie wrażenie profesjonalności, toporności? Nie wiem, ale nie jest na klips, to na pewno. No i właśnie, ciekawostka, o której chciałem Wam powiedzieć w tym radiu, jest tym plastikiem, ponieważ żeby ładować ten radiotelefon w tej ładowarce, musimy włożyć taki adapter o napisie UV19. Montujemy ten adapter, którego chyba już nie będziemy w stanie zdemontować, chociaż nie, tak, będzie się dało go wyrwać. No właśnie, nie wiem, po co jest ten adapter, bo w instrukcji obsługi tego nie napisano, ale jedno jest pewne. Po włożeniu on się trzyma bardzo pewnie. Zobaczcie, że w sumie to on do góry nogami jest. No, nawet tam tym telepie dość mocno i to nie chce wypaść. Także się trzyma spoko. To, że tu sprężynuje, dociska. Wiecie co, no taki feature, który jest mi totalnie niepotrzebny, ale jedno jest pewne. Nie da się tego włożyć źle. I to jest taka podpowiedź, dla kogo to radio może być. No dobra. Przykręcam antenkę. No i to radyjko, tak dla porównania z Baofengiem, ma długość większą niż Baofeng. To jest taki Baofeng i 1/4 Baofenga, jeśli chodzi o to radio, o samo radio. No wyświetlacz też jest znaczny.
Co mamy tutaj na tym radiu? Mamy tutaj ikonkę latarki. Welcome. Frequency mode. No dobrze, pani mówi tu po angielsku. Mamy latarkę. Latarka. I to nie jest SOS, to jest po prostu latarka, po czym to jest takie a la strobo. Ok, no latarka to dobra. Mamy funkcyjny przełącznik, który jest zarazem radiem. Nie mogę tutaj radia uruchomić, ponieważ zaraz mi YouTube zbanuje film. Tak, kilka sekund jakiejkolwiek piosenki i od razu już jest dźwięk wyłączony, ponieważ łamie prawa autorskie. Nadawanie. I to by było na tyle. 3 włączniki. O dziwo nie są pomarańczowe, ale mamy pomarańczowy element tak czy siak. Ja to mówiłem już na 2 poprzednich filmach, że pomarańczowy w jakiś sposób jest ulubionym kolorem do zaznaczenia, do akcentowania wśród takich radiotelefonów. Albo jakiś guzik zawsze znajdzie się pomarańczowy, albo funkcyjny, albo jakiś taki SOS-owy, no ale zawsze musi być ten guzik. No, tu jest indykator nadawania odbioru. Tu mamy zwykłą klawiaturę, która nas niczym w sumie nie zaskoczy, umożliwia poruszanie się po menu, a zaraz przytrzymamy dłużej, co tutaj wyjdzie. Tu mamy monitor po prostu, zdjęcie z kolczu. Prosta gałeczka. Co więcej można powiedzieć o tym radiu? No, występuje w jednym kolorze, można powiedzieć jedynym słusznym zielonym męskim kolorze, z czarnymi dodatkami, z czarnymi gumami. Nie jest ładowane z USB-C, co jest no niestety wadą jego. W ogóle brakuje mu ładowania z USB. Jedyny sposób ładowania jest to ładowanie przez tą podstawkę, której zaletą jest to, że no, trzyma się bardzo, bardzo dobrze to radio i nie da się włożyć krzywo, żeby tego radia nie naładować. Kolejną rzeczą, na którą można zwrócić uwagę, to wyświetlacz, kolorowy wyświetlacz 1,8 cala. Jest to duży czytelny wyświetlacz, który nas informuje o wszelkich jego parametrach, jakie mamy uruchomione, tak jak to jest po prostu w wszystkich innych radiach. Radio jest dwuzakresowe, właściwie 3-zakresowe, ale jeśli chodzi o odbiór nadawanie, mamy tu do dyspozycji zakres pasma 2 metrów i zakres pasma 70 cm. Dodatkowo jeszcze jest radio broadcastowe, nasz po prostu zwykły RMF. Dodatkowo ma latarkę, o której już wcześniej wspominałem, z funkcji, które mogą się przydawać i są dość ciekawe, to na przykład automatyczne parowanie z innym radiotelefonem, zgarnianie jego częstotliwości i ustawienie na własnej i taka ciekawa opcja jak stoper. Tak, zobaczcie, to radio posiada stoper i tutaj mamy stop watch, potwierdzamy on i w tym momencie wyświetla nam się taki guzik, który naciskamy też zielonym guzikiem zatwierdzającym i on się uruchamia. No i sobie tam leci. Zobaczymy, na ile tu jest nastawione. No, na 5 sekund ustawione jest podświetlenie. Też oczywiście można ten parametr zmienić. Tym się zatrzymuje. Nie możemy robić przystanków. Po prostu kasujemy znowu, uruchamiając na nowo go. No, pierwszy raz widzę taką funkcję w jakimkolwiek radiu. No to jest ciekawe. To się nadaje dla kierownika, dla majstra na budowę, żeby miał łączność z podwykonawcami i też może sprawdzać normy przebiegów z taczką na budowie, jak szybko od załadowania do wyładowania pan Areczek biega. No cóż, jest to na pewno ciekawe. Ale co mamy w menu? Bo przydałoby się to menu też zgłębić. W menu nie mamy tak naprawdę niczego, co by nas mogło zaskoczyć, ponieważ menu składa się z dokładnie wszystkich tych samych elementów, które mają też wszystkie inne radia, bo powiedzmy sobie szczerze, tak samo jak samochód, czy motocykl, czy telefon komórkowy, radiotelefony to są sprzęty, które mają określony zestaw funkcjonalności, który po prostu w tych radiach musi być. Wszelkie inne rzeczy to jest albo wariacje na temat, albo po prostu dodatki, które daje konkretna firma i są to autorskie dodatki tej danej firmy. Także znajdziemy wszystkie tony, wszelkie możliwe. Mamy też skaner,
CT/CSS i też jest całkiem fajny, ponieważ nie musimy jakąś kombinacją klawiszy wchodzić, tylko właśnie nam sobie wyszukuje od razu i skanuje. To jest bardzo proste. Nic więcej w tym menu tak naprawdę nie jestem w stanie Wam pokazać, co by Was mogło zaciekawić albo zainteresować, prócz tego stopera. W międzyczasie okazało się, że Was okłamałem, to znaczy się to radio występuje w wersji z baterią ładowaną na USB-C. Mianowicie w tym miejscu znajduje się złącze takie zakryte gumką i tutaj się ładuje podobno 4 godziny wystarczą, żeby naładować baterię poprzez złącze USB-C, a więc radiotelefon nie posiada, ale sama bateria i to jest rozwiązanie jak najbardziej ok. Możemy dokupić sobie dodatkową baterię ładowaną przez USB-C i właściwie to bardzo, bardzo dużo producentów decyduje się na krok właśnie umieszczania modułu USB w samej baterii, co widzieliśmy już wielokrotnie. Chciałem Wam pokazać ciekawą rzecz, która działa bardzo dobrze w tym radiu. Chodzi tutaj o wyłapywanie częstotliwości, na której ktoś nadaje i wyłapywanie tego, że na jakim tonie CT/CSS czy DCS ktoś pracuje. I to jest fajna opcja, bo na przykład z kimś chcemy się ustawić i nie musimy tego wklepywać z palców. Wystarczy, że ktoś stanie koło nas, będzie nadawał, my to wyłapiemy w radiu, zapiszemy sobie i już jesteśmy złapani z tą osobą, co jest bardzo dobre. Ewentualnie też się sprawdza w momencie, kiedy ktoś gdzieś nadaje, nie znamy tonu CT/CSS-u, z jakim tym tonem nadaje, my sobie tym skanerem to wyłapujemy, a jak to działa, to już Wam pokazuję, bo jest to bardzo fajne i ta funkcjonalność właściwie jest wyjęta na front tego radia, nie trzeba wchodzić w jakieś głębokie menu. Mamy tutaj sztandarowego BIOSa, więc ustawiam sobie jakąś tam częstotliwość, nie wiem, 430-112. Ja tutaj mogę nadawać, ponieważ mam licencję. Wy tego robić nie możecie, jeśli nie macie licencji. Ustawię sobie jakiś CT/CSS, a niech będzie pierwszy z brzegu 67 Hz i na tej częstotliwości nadaję z takim tonem. W radiu, żeby wejść w skan, musimy przytrzymać ten guzik. Ten guzik, taką zetkę, możecie kojarzyć z Motorola, na przykład T62. Ogólnie Motorola używa bardzo często zetki jako funkcji skanu. I to jest fajne, że ten guzik to umożliwia. Przytrzymując go, uruchamiamy skan i ten skan jest bardzo podobny, jeśli chodzi o jego prędkość, co w Baofengu, ale ten guzik będzie nam potrzebny też przy wyłapywaniu tych częstotliwości, ponieważ przytrzymując strzałkę cofania przez chwilkę, uruchamiamy moduł odbioru i teraz jest on na UHF-ie, przełączymy sobie na VHF i w tym momencie będziemy nasłuchiwać częstotliwości na 145 MHz, ale ja powrócę do UHF-u, bo BIOSiem będę nadawał na tej częstotliwości. No i dobrze, mamy funkcję skanu, jest search, w tym momencie naciskam nadawanie. A few moments later. No i w międzyczasie zobaczyłem, że nie bardzo się lubi z Baofengiem, nie reaguje na wszystkie tony za każdym razem, mimo że częstotliwość wykrywa bezbłędnie. Zobaczymy zwiasło FT4X, tu mam ustawiony częstotliwość przemiennika, jest to SR3JA. W życiu przez ten przemiennik nie rozmawiałem, no ale kiedyś go zaprogramowałem. No i teraz tak, wchodząc tutaj w funkcję skanowania, naciskam nadawanie na tym przemienniku teoretycznie. O, jak szybko i bezbłędnie częstotliwość znalazło nadawczą i znalazło ton, na którym jest ustawiona też ta częstotliwość nadawcza. Możemy zatwierdzić guzikiem i dodać sobie do kanału pierwszego i w tym momencie mamy tą częstotliwość zapisaną w kanale pierwszym i możemy sobie jej używać. Czas teraz na antenkę. No dobrze, zobaczmy, co na paśmie 2 metrów oferuje ta antena.
Złapię sobie ją tak jak ręczniaka. Widać od razu, że rezonans łapie bardzo ładnie. Jest to jedna z lepiej dostrojonych anten, jaką spotkałem. I rezonans wypada przynajmniej w paśmie krótkofalarskim, ponieważ mamy tutaj do czynienia 145-300 MHz, więc nie tylko, że on istnieje, ale jest też tam, gdzie ma być. I SWR 1.079 to jest bardzo dobry, bardzo niski współczynnik. To jest coś, co kiedyś pokazywałem, o czym ja mówiłem. Radio potrzebuje ręki, antena potrzebuje ręki, czyli przeciwwagi, bo w tym momencie zniknęło nam wszelkie dopasowanie. SWR wystrzelił wysoko. Dobra, zobaczmy, w jakim przedziale to działa. No i SWR 2 mamy na 140 MHz. No bardzo, i tak to zbocze jest dość łagodne. No i z drugiej strony SWR 2 jest na 150, czyli w sumie można powiedzieć, że 10 MHz to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, prawie 11 MHz tej anteny. Zobaczmy, czy tak równie fajnie jest na 430 MHz, ponieważ rezonans tej anteny wychodzi na 380 MHz, tak jak to trzymam w tym momencie. No to jest częstotliwość, która nam jest po guzik. 430 MHz to jest 2,2 SWR. Widać, że jest ewidentnie przesunięta w dół ta antena. Nawet bez rąk ona się wyostrza, ale i tak jest ona przesunięta. Jest to dla radia bezpieczne, ale jest to mimo wszystko przesunięte. Na 446 MHz jeszcze porozmawiacie, bo tu jest 2,8, czyli nie ma tak źle. No, ale tu się dopiero SWR na 3 wchodzi na 449 MHz. Także ta antena, można ją uznać za bezpieczną w obu pasmach, za taką antenę, która na pewno będzie działać. Czy ona odbiera i nadaje, no tego nie sprawdzałem jakoś hardkorowo, ale no, jeśli chodzi o wskazania, to śmiało można jej używać. Słuchajcie, no te harmoniczne występują tam, gdzie być powinny. 290, 435, no i tam do góry oczywiście, nieważne. 145 MHz powinny być harmoniczne i tutaj one są, tylko że ich nie powinno być, nie? Powinny być wytłumione. A tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jakbym przeciągnął dalej, to by pewnie się znowu pokazało. No, w tych częstotliwościach nie ma, no przynajmniej ja nie wiem o tym, żeby tam były jakieś służby, którym można byłoby zakłócać, ale te harmoniczne na 2 metrach powinny być mniejsze i to Wam mówię. A teraz popatrzcie, jak wygląda przebieg z Jesu FT4X. Widzicie? Tutaj też są harmoniczne. Są tam, gdzie być po pierwsze jest wytłumiona na 290 MHz, na 435 jest, potem mamy kolejną i one się wytłumia. Tych harmonicznych jest dużo mniej. Poziomy są bardzo podobne. No ale dlaczego tam nie jest to wytłumione aż tak? No tego nie wiem. Zobaczmy na 430 MHz, jak to wygląda. No i na 430 MHz jest to znacznie lepsze. Mamy tutaj do czynienia z dwiema harmonicznymi, które występują w miejscu, gdzie występować powinny. Czyli kolejne radio, w którym 430 MHz jakoś jest lepiej, ładniej dostrojone niż 2 metry. Nie wiem dlaczego, bo w Jesu jest to troszeczkę na odwrót. Tam 2 metry są czyste, a znowu 400 jest takie se. No tu z tymi takimi chińskimi radiami właśnie jest to na odwrót. Na tych 430 MHz jakby ładniej te filtry pracują. Mamy tutaj dwie harmoniczne, które występują, tak jak mówię, tam, gdzie być powinno. Porównajmy sobie to z Jesu FT4X. No jak widzicie, Jesu FT4X również posiada dwie harmoniczne w tym miejscu, gdzie one być powinny. Są one wąskie, dobrze wytłumione. No, pasmo tych 70 cm jest bardzo porównywalne i w tym radiu jedynie znowu 2 metry, ale w Talkpodzie było to samo. Tam 2 metry były też kiepskie w porównaniu z 70 i w jakimś poprzednim radiu było chyba tak samo. No, w każdym razie 70 nie jest taka zła. No tutaj nie ma tak źle. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem, właściwie ostatnia
którą chciałem poruszyć, to obudowa tego radia, ponieważ zobaczcie, ono jest duże. Tutaj macie FT4X, tu macie Bajo Jajo. No jest to masywne radio, duże radio. Dlatego chciałbym zobaczyć, co skłoniło producenta do tego, aby to radio było takie duże. Czy to jest design, czy to jest masywny radiator? Właściwie on jest duży, ten radiator. Powiem wam szczerze, ten radiator jest duży. Czy może elektronika w środku, a może uszczelnienia? Nie wiem. Dlatego chcę go rozebrać. Tylko zdjąłem baterię do tej pory. Wkręcam tył. Jeśli chodzi o wodoodporność tego radia, to no, nie ma żadnego IP, przynajmniej według producenta. Co prawda jedyna uszczelka, którą znalazłem, to jest pod baterią. Tam jest uszczelka gumowa, która nie pozwala tej baterii wypaść. I tyle. Może jeszcze odkręcę te śrubki, bo i tak je odkręcić trzeba pod założenie klipsa. Gdyby miały nam trzymać obudowę, to po co? Śrubki są długie, czyli przechodzą przez cały radiator i wchodzą aż do front panelu. Ok. Gałkę też wyjmę. Wyszedł i jeszcze teraz do tego są takie klucze, ale nie posiadam. Nie twierdzę, jakoby śrubokręt był równie dobry, ale też sobie daje radę. No i faktycznie tu mamy uszczelki. Jest uszczelnione, jest tutaj O-ring, tu też jest O-ring. Zobaczymy, czy da się to wyjąć bezproblemowo. Chyba wystarczy w ten sposób to zrobić. No proszę. A więc, jaki jest tutaj wniosek? Taki, że ktoś zostawił odcisk palucha podczas montażu. No i co? Mamy głośniczek razem z panelem klawiatury, jest on osobno. Tu jest płyta główna z radia, wyświetlacz, którego nie będę odklejał. No i kawał radiatora. Kawał radiatora z anteną, która na szczęście nie jest tylko przylutowana, ale też jest przykręcona na dwóch śrubkach do radiatora, więc jest ona mocna i to jest dobra informacja, ponieważ można dzięki temu przykręcać tutaj, no bez przesady, ale ogólnie dłuższe anteny, czy zewnętrzne anteny bez obawy, że to po prostu się urwie i odpadnie. Czy to radio posiada IP? Według mnie IP na poziomie 50 coś. Nie jest to IP68, nie ma uszczelek, ale na pewno przeciwko zachlapaniom, przeciwko zakurzeniom, no to jest dużo lepiej chronione niż Baofeng UV tam 5R i na przykład Quansheng. No to radio jest dużo lepiej wykonane, dużo lepszą ochronę ono zapewnia. To ja to teraz składam. Producent wraz z radiotelefonem dostarcza też oprogramowanie, które możemy pobrać sobie ze strony, tak jak to widzimy u każdego producenta i wygląda ono właśnie w ten sposób. Ładujemy wszystko i sczytujemy wszystko z tego radia, używając kabla dokładnie takiego samego jak do Quanshenga czy do Baofenga. To jest dokładnie ten sam kabel, ten sam przetwornik, więc nie musimy kupować, jeśli już mamy dodatkowo, ale jeśli to oczywiście tam na stronie możemy zamówić razem z radyjkiem. No i co? I wybieramy sobie port. U mnie to jest port 3, więc się zgadza. Read
I jaka jest procedura? No żadna. Po prostu na włączonym radiu wpinamy kabel do radia, odkręcamy głośność i dajemy start. No i tu pobrało się to, co defaultowo producent wrzuca do radia. Tu wszystko można powrzucać, poprzestawiać, ale to, co nas interesuje, to dodatkowe funkcje, które w tym radiotelefonie można poustawiać. I to jest function. I w polu function obejrzymy sobie to, co jest w tym momencie ustawione w radiu. Możemy to ustawić w tym momencie też tutaj z komputera, a więc wszystkie te ustawienia, które w radiu są. I tutaj na przykład tak, podczas włączania radia możemy ustawić sobie albo napięcie z baterii, jakie jest, to też jest w sumie fajne, albo logo, do czego przejdziemy sobie zaraz. Ja ustawiam sobie, żeby to było logo. W języku nie możemy na polski zmienić niestety. No i co? No i tutaj to byłoby wszystko. Z narzędzi jedynie tutaj dostajemy możliwość ustawienia sobie obrazka. Jest to banalnie proste, tylko wcześniej trzeba ten obrazek przygotować. Wadą jest tego, że ma swój rozmiar 160 na 128 i musi być to w formacie BMP. No to są jedyne ograniczenia. No ja to na szybko zrobiłem, moje logo jest kwadratem, więc na prostokąt przerobione no nie wygląda ładnie, ale nieważne. Tu chodzi o to, żeby to zrobić po prostu pokazowo. Tak to wygląda. Co robimy? Klikamy importuj, nic więcej. To sobie leci wysyłane do radia. Radio to odczytuje. Jest OK. Finish. No i w tym momencie radiotelefon już się nam uruchamia z tym logiem, które no sami wgraliśmy. Aha, w ogóle teraz Radio DT, z tego co zauważyłem, wrzuciły jakąś świąteczną wersję tego loga, więc możemy obejrzeć i sobie wgrać akurat taką teraz. No i pokażę wam ten obrazek, tylko żeby to się naostrzyło. No jest przesunięty, dobra, ale no wiecie o co chodzi. Podsumowanie. Podsumowanie jest takie, że to radio nie ma IP60 coś tam wzwyż, więc jeśli wpadnie wam do kałuży, to wyjmiecie je cięższe o ilość wody, która się wleje do środka. Natomiast z tych wszystkich tanich radii jest ono wykonane tak najbardziej odporno na zabrudzenia i zanieczyszczenia i zamoczenia, ponieważ ma o-ringi pod potencjometrami, znaczy pod anteną i pod potencjometrem, ma o-ring pod śrubą, bateria jest bardzo, ja tutaj paznokcia nie wiem, też szczerze mówiąc to jest takie bardzo ciasne, że to wygląda w tym miejscu jakby to nie była bateria, tylko kawałek obudowy. Nie ma tutaj takiej wyraźnej linii szpary oddzielającej baterię od radia. No jest to zwarta konstrukcja, więc ono daje największą taką odporność. Faktycznie nie bałbym się w deszczu, nie bałbym się w jakimś zapylonym pomieszczeniu tego używać. Ponieważ jest takie duże, no to tak, no one jest ciężkie, więc waga robi swoje. Nie wiem, czy jakby spadło z... Popatrzcie, działa. No ale na beton nie wiem, czy jakby spadło to, czy by się nic nie stało z tym radiem, bo jest ciężkie i sama ta masa robi jednak, może uszkodzić je. Mimo wszystko jest to taki klocek, że faktycznie może ta jego zwartość obudowy spowodować, że nic wcale się nie stanie jemu. Nie zauważam w nim też takich mankamentów typowego chińskiego radia, typu jakieś odpadające, odklejające się napisy, typu jakieś niedróbki, typu ktoś tam na linii zasnął i coś zepsuł. Takiego czegoś tutaj nie ma. Jest to do bólu proste radio. Do bólu proste radio. Mimo wszystko w obsłudze jest bardzo przyjemne i bardzo proste. Ma menu takie samo jak TalkPod. To samo menu. W sumie to jak go rozkręcałem, mogłem zobaczyć, na jakim chipie jest. Możliwe, że to jest ten sam chip dokładnie. Jedyna wada tego radia jest to, że ono jest wielkie. No, bo ono jest wielkie. I teraz tak. Dla kogo to radio może być? Może ono być dla ludzi, którzy
No w naszym kraju to jest nie bardzo, ponieważ no nie możemy na PMR-kach nadawać z takiego radia, ale na budowach owszem, na wszystkie wyjścia, na wszystkie aktywności terenowe, na wszystkie jakieś rowerowo-plecakowe zabierania tego radia, jak najbardziej tak, ponieważ no tak jak mówię, ono jest dość odporne. Wydaje mi się, że właśnie dla takich osób jest ono celowane. Jako taki trochę następca Baofenga UV5R. Wydaje mi się, że jest to po prostu taka nowsza wersja. I dlaczego tak myślę? Dlatego, że cena. Ono w tym momencie kosztuje jakieś $24. Widziałem po 100 parę złotych je w Polsce. To jest super tanie radio. Za 100 zł na pewno w tym momencie, mając do wyboru kupno tego, a kupno Baofenga UV5R, kupuję na pewno to. Bo cena jest taka sama mniej więcej. A na rynku polskim nawet Baofeng jest droższy. Mówimy tu o nowym radiu. Więc wolę to, bo jest nowsze, ładniejsze, lepiej wykonane, no i to jest jakiś taki design, który mi się nie opatrzył. Na pewno jest to dla faceta na dużą rękę, na dużą dłoń, żeby tą cegłę złapać, przypiąć do plecaka, przypiąć do roweru i pojechać. Ewentualnie może się sprawdzić w plecaku ewakuacyjnym. Szkoda, że nie ma scramblera. No ale cóż, trudno. No i w tym momencie też by się przydało jakby bardziej turystycznie, no to jednak brać wersję z ładowaniem z USB-C. No tyle jeśli chodzi o to radio. Myślę, że jak za 100 zł, 110 zł, te ceny są różne, to jest to bardzo fajna zabawka i ma wystarczającą ilość funkcji, która zadowoli każdego. Trochę z nim pochodzę teraz do pracy, będę po prostu, no zaprogramuję przemienniki i tam wszystkie rzeczy, które mi są przydatne. Trochę się pobawię, będziecie mieć pytania, to mnie o to pytajcie. No a tyle, ile mogłem, tyle wam pokazałem. Aha, i jeszcze jedna rzecz, już poza tematem tego radia. W opisie każdego filmu umieszczam link do tego, aby można było postawić mi kawę, piwko, obojętnie co tam chcecie. Jest jakaś pula kilku złotych, które można przelać jednorazowo albo cyklicznie dla mnie. Był z tym problem przez jakiś czas, nie dało się wejść w ten link, bo odsyłacz wywalał jakąś dziwną stronę. Naprawiłem to od jakiegoś czasu to znowu działa. Także jeśli macie ochotę postawić mi kawę wirtualnie, którą bym sobie kupił już naprawdę, albo coś innego niż kawę, ale w podobnej kwocie, to ja was zapraszam do tego i zachęcam. Nie krępujcie się. Natomiast ci, którzy już skorzystali z tej opcji, no to bardzo wam dziękuję. Bardzo mi miło z tego powodu. No też widać, pokazujecie jakby tak od takiej strony finansowej, że zależy wam na mojej pracy i ją doceniacie. I jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Dziękuję jeszcze raz za tą kawkę i zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie.